Siemka, ja jestem Adacho i zauważyłem, że części z was poprawiłem humor moim zeszłokokłowym, to jest nowe słowo, zeszłokokłowym ubiorem, bo ubrałem się w strój Itachiego, w zasadzie nawet nie konkretnie Itachiego Uchichy, ale założyłem ten strój z Naruto, prawda? I niektórzy chyba nawet kliknęli w film specjalnie dlatego, czego normalnie by nie zrobili. Dlatego dzisiaj dla waszej uciechy, nie Uchichy, tylko uciechy, zakładam różowy strój, koszulkę Vegety z napisem Batman. Akurat szkopuł polega na tym, że napis jest na plecach, więc jak ktoś przyjdzie tutaj i zobaczy mnie na różowo ubranego, to pomyśli, że lubię róż. A ja do różu nic nie mam. Nie wiem, czy nazwałbym się prawdziwym mężczyzną, ale różu się nie boję. Przynajmniej jak jestem w domu. Na dwór bym tak nie wyszedł. Ale na pewno mniej znacznie boję się różu niż niektórych pytań. Są to komentarze, od których łysieję. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, że wyłysieję nieco bardziej, bo jest kilka pytań, które poruszają ciekawe tematy, więc będę musiał troszeczkę porzeźbić. Tak czy inaczej, mam dzisiaj dwie rzeczy na start do powiedzenia. Jedną jest prośba mojego widza Denisa, który odezwał się do mnie na maila z prośbą o udostępnienie zbiórki na jego chorego psa, który odzyskuje siły po operacji. To nic mnie nie kosztuje. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wejść, zobaczyć, przeczytać, jak wygląda sytuacja. Denisowi, Sarze, czyli jego suczce i wszystkim bliskim życzę zdrowia. Akurat tak się składa, że u nas też Dyzia jest obecnie od ponad już 2 miesięcy leczona. Łączę się z tobą, Denis, powiedzmy, że w cierpieniu, ok? Drugą rzeczą, o której chcę wspomnieć, to to, o czym wspominam raz na jakiś czas, ale nie pozwolę, żebyście zapomnieli o stronie eneba.com, ponieważ tak się składa, że od jakiegoś czasu, od wielu już miesięcy na Enebie trwają rozszerzone weekendy, które w zasadzie są dłuższe niż połowa tygodnia, bo trwają od piątku od godziny 10 do poniedziałku do godziny 12. Kody zniżkowe, tym razem jest to kod WEEKEND, kod zniżkowy na 8% na gry, karty podarunkowe, subskrypcje, DLC, punkty do gier. Sprawdźcie sobie ofertę na stronie Eneba. Są tam rzeczy, być może nawet na które polujecie, a na które czekaliście, aż się pojawią. Ja nadal poluję na parę rzeczy, o których też już wam kiedyś wspominałem, natomiast mniej już tych ogłoszeń wstępnych i przechodzę do komentarza osoby, która mi nie odpisała w kontekście naszej wspólnej gry w CS-a, ale oczywiście jak założyłem strój z Naruto, to się pojawiła na odcinku. Fuzjonek. Pytanie do Koku. Czy mama to dziewczyna? Mógłbym zażartować, że twoja mama to moja była dziewczyna, ale jestem już za stary chyba na takie rzeczy. Chociaż mówię to mając czapkę Chopera na głowie i koszulę Vegety, ale generalnie powiem tak, to zależy od stanu, ok? Jeśli bylibyśmy w stanie Alabama, to tak, dziewczyna może być mamą, mama może być dziewczyną. Jeśli bylibyśmy w stanie, który ma dość wdzięczną i piękną nazwę Idaho, to raczej nie. Także to skomplikowane, nie? Możesz taki sobie ustawić z mamą status na Facebooku, to skomplikowane. Bane Joker, witam serdecznie. Pytanie. Od jakiegoś czasu męczy mnie jedna rzecz. Jabłka mają dużo błonnika. Możesz zjeść 2 jabłka, jak jeszcze popijesz kefirem, to nie powinno być już problemu. Chyba że nie chodzi o to. Czy Akira serio pisał Dragon Ball Super i Dragon Ball Daima? Dragon Ball Super generalnie jest całkiem niezły, ale sagi są dużo gorsze niż na przykład w Dragon Ballu Z. A Daima według mnie i myślę, że wielu fanów również, to już w ogóle totalna porażka. Głównie odnośnie fabuły. Może stary, chory i zmęczony Akira Toriyama po prostu podpisywał się pod większością rzeczy, żeby mieć święty spokój. Co prawda w mandze wygląda to lepiej, a ja dopiero od niedawna zapoznaję się z tym, co jest po turnieju mocy, ale wydaje mi się, że scenopisarstwo Akiry mogło sprowadzić się do luźnych sugestii. Pozdrawiam. Bane Joker, to jest twoje, chociaż nie wydaje mi się, że to było tylko twoje gdybanie, bo dużo osób pewnie rozumuje w ten sposób, ale nie jest to podparte żadnymi informacjami i nawet gdybyśmy chcieli to podeprzeć jakimiś informacjami, to i tak musielibyśmy bazować na tylko i wyłącznie szczątkach. Ja w swoim życiu nagrałem kilka filmów, z których jestem zadowolony aż do dziś. Tak, na moim kanale jest z 3000 filmów, może nie całe, ale jest przynajmniej kilka, takich, że mógłbym wymienić je na palcach jednej ręki. Albo może 2, z których jestem zadowolony. I jednym z takich filmów jest film o tytule Wkład Akiry Dragon Ball... Akira Dragon Ball, tak wiecie skąd się wzięła nazwa Dragon Ball? Wkład Akiry Toriyamy w Dragon Ball Super. I tam szczegółowo powiedziałem o tym, co wiemy, że jest pomysłem Toriyamy w kontekście mangi, anime i w ogóle całego Dragon Balla Super, a co nie jest pomysłem Toriyamy. W przypadku Dragon Ball Daima mieliśmy z nieoficjalnych źródeł potwierdzone, że Akira Toriyama akceptuje odcinki anime.
Tak to powinno w ogóle wyglądać od samego początku. W Dragon Ballu Super tak nie było, chociażby tutaj przez ciebie przytoczonym, więc to było tak, że Dragon Ball Super miał bardzo dużo, w sensie Toei Animation przy anime Dragon Balla Super miało sporo własnych pomysłów, które wychodziły do telewizji bez wcześniejszej konsultacji z Toriyamą, więc tak, można się czepiać tego, że sagi są gorsze niż w Dragon Ballu Z, natomiast ja nie zgodzę się z tym, że są dużo gorsze i że można byłoby postawić jakąś jedną marmurową zasadę, że sagi w Dragon Ball Super są gorsze niż w Dragon Ballu Z, bo uważam, że na przykład saga Zamasu czy saga Moro w mandze Dragon Ball Super są znacznie lepsze niż na przykład saga Majin Buu. Więc jeśli chodzi o Dragon Ball Daima, to co sądzę na temat tej serii, to doskonale wiecie. I myślę, że to też jest trochę znamienne, że za każdym razem jak mieliśmy nowy projekt, czy to jeden film kinowy, potem drugi, wiecie, Broly, Super Hero, potem Dragon Ball Daima i za każdym razem mieliśmy informację, że Toriyama jeszcze nigdy tak nie był zaangażowany w produkcję jak teraz. No i w zasadzie im dalej w las, tym gorzej, bo jak w Dragon Ball Daima akceptował nawet całe odcinki, nieoficjalnie, to nie jest potwierdzone, to okazuje się, że ta seria, no... i designowo, mam wrażenie, i fabularnie kulała w wielu miejscach, więc nie chcę tutaj już źle mówić o zmarłym autorze, który jest swoją drogą legendą i inspiracją dla wielu tysięcy mangaków na całym świecie i dla milionów w ogóle osób. Natomiast to nie jest pierwszy i w ogóle odosobniony przypadek w historii, gdzie pomysł Toriyamy nie jest czymś, co w mojej opinii widz jest w stanie docenić bardziej niż na przykład jakąś nieco bardziej zakrawającą o fanserwis decyzję. No bo chociażby sytuacje w przypadku Dragon Balla mangi jeszcze oryginalnej, które są dzisiaj popularne wśród fanów, są wynikami interwencji redaktorów ówczesnych, a nie samego pomysłu Toriyamy. Także to nie jest tak, że żyjemy w zero-jedynkowym świecie. Wszystko, w tym Dragon Ball, jest w odcieniach szarości. Marcel Pastek. Pytanie do Goku. Dragon Ball Super Virus. Czy twoim zdaniem nie byłoby lepiej, jakby autorzy się skupili na sadze Moro? Ogólnie to pytanie biorę dlatego, że chcę też powiedzieć o kilku rzeczach, takich bardziej newsowych, więc dokończę czytanie i powiem wam to, o co mi chodzi. Czy twoim zdaniem nie byłoby lepiej, jakby autorzy skupili się na sadze Moro i Granoli zamiast odgrzewać kotleta? Wiem, że lepszy ryc niż nic i nie chcę marudzić na siłę, ale skoro wiemy, jak już Dragon Ball się zakończył, super. I siłą rzeczy muszą być podobne wydarzenia i tak dalej, wiadomo o co chodzi, zamiast tego moglibyśmy dostać świeże historie. Co ty na to? Szczerze, Marcel, chyba nie oglądasz moich filmów, bo już 3 razy mówiłem w zasadzie odpowiadałem na to pytanie. Jestem fanem pomysłu na remake pod jednym warunkiem, że remake będzie opowiadał o wydarzeniach do końca anime Dragon Ball Super i będą one bazować na mandze. To jest mój warunek, bo jeśli się okaże tak, że o czym obecnie mówią nieoficjalne przecieki, że saga Trunksa i saga Turnieju Mocy przynajmniej póki co nie będą remakeowane w cudzysłowie, czyli będziemy mieli Virusa, Freezę i Shampę tylko. O tym nagrywałem film, to raczej będzie tak, że mamy 3 pierwsze sagi, potem produkcja sagi Moro i potem ewentualnie dokończenie tego remake'u i potem saga Granoli. Tak, myślę, że to jest najbardziej logiczne. O jednej rzeczy jeszcze chcę wspomnieć, też w kontekście tego wkładu Toriyamy w Dragon Ball Super. Pomysłem Toriyamy odnośnie chociażby Goku Blacka było to, żeby on oprócz bazowej formy i oprócz Rose zmieniał się jeszcze w Super Saiyanina, bo przy designie Goku Blacka mamy notkę autorstwa Toriyamy, która mówi jasno, że Goku Black zmienia się w Super Saiyanina i jeszcze w formę z innym kolorem włosów i strzałka wskazuje na Rosę. Więc Toriyama założył, że Goku Black będzie miał Super Saiyanina, a w anime tego nie widzieliśmy. Więc teraz pytanie, jeśli Akio Ioku mówił o tym, że nowy Dragon Ball Super, to do tego też zaraz dojdę, jak on się ma nazywać, bo słyszałem jakąś... No, plotkę nie plotkę, to pochodziło z V-Jumpu. Wydaje mi się, że to jest błędna interpretacja tego, co tam jest napisane, chociaż nie chcę tutaj mówić z perspektywy gościa, który ma rację, a inni nie mają racji, ale jeśli mielibyśmy mieć faktycznie tego Dragon Balla Super bliższego wizji Toriyamy, no to w sadze Future Trunksa musielibyśmy dostać Goku Blacka ze złotymi włosami. Dokkan Legends gry na pewno by się ucieszyły. No ale przechodząc do tych dwóch newsów. Ostatnio mieliśmy skany w V-Jumpie, czyli tym comiesięcznym magazynie, w którym do tej pory ukazywała się manga, do tamtej pory w zasadzie ukazywała się manga Dragon Ball Super. Nadal na informacje dotyczące się mangi czekamy. Natomiast tam zostało to w taki sposób napisane, w skrócie mówiąc, jakby cały remake Dragon Balla Super miał się nazywać Dragon Ball Super Virus. Czyli saga Golden Freezy to nie będzie na przykład Dragon Ball Super Freeza odcinek 1, tylko Dragon Ball Super Virus odcinek 7, 8, 9, 10. I potem Champa to też będzie Dragon Ball Super Virus odcinek 18, 19, 20. Czy jestem fanem tej decyzji? Nie.
bo druga saga nie jest o Birusie i trzecia saga też nie jest o Birusie, trzecia już bardziej, bo mamy turniej Szampy i Birusa. I z jednej strony rozumiem to, bo Birus jest tym zapalnikiem, który sprawia, że w ogóle mamy dalsze części wydarzeń, ale on w drugiej sadze w ogóle nie jest potrzebny. Golden Frieza też by się pojawił, gdyby Birusa nie było, więc nazywanie całego remake'u Dragon Ball Super Birus to wygląda, jakby to była nazwa tej serii, o której ja zawsze marzyłem, czyli Backstory Birusa. Seria skupiona na tym, kim był Birus przed byciem Bogiem Zniszczenia, jego historia, bla bla bla. A tu się okazuje, że tak naprawdę to jest nadal Dragon Ball Super, tylko że odświeżony. Dlaczego miałoby to się nazywać Dragon Ball Super Virus? Nie wiem, moim zdaniem to jest błędna interpretacja, to byłoby głupie. I szczerze, w styczniu jak dostaliśmy te zapowiedzi, brzmiało to dobrze. Z każdym kolejnym miesiącem, no może nie będę przesadzał, ale z każdą dużą informacją, którą dostajemy, rodzą się kolejne znaki zapytania. Bo na początku mieliśmy remake Dragon Balla Super, który ma bardziej podążać za mangą. Nie powiedzieli tego wprost, ale leakerzy to sugerowali, a jeśli coś takiego sugeruje kilka osób o dobrej renomie, no to można to uznać za coś, co gdzieś tam za kulisami jest mówione. Potem się okazało, że może jednak nie za mangą, potem się okazało, że może jednak tylko 3 pierwsze sagi, teraz się okazuje, że nawet te 3 pierwsze sagi będą się nazywały Dragon Ball Super Virus. Pal już tę nazwę, ale no weźcie się ogarnijcie tam. Drugi news. Zostały zapowiedziane oficjalne figurki. Pierwsze figurki w ogóle z serii Dragon Ball Super Virus. Whis i Birus to będą te figurki. Ich premiera to jest październik, a to oznacza, że seria musi się pojawić albo tego samego dnia, albo no raczej wcześniej. Jeśli wypuszczają figurki z określonej serii do sprzedaży, to wiadomo, że ta seria już musi być. Więc październik, albo może nawet wcześniej, to jest premiera figurek, więc pośrednio potwierdza to, że po prostu seria zacznie się gdzieś, podejrzewam, na początku października, czyli zgodnie z naszymi przewidywaniami, z moimi obliczeniami i też fakt, że na początku trailera z Freezą mieliśmy napis Fall, czyli jesień. Jeśli Freeza się jeszcze zaczyna jesienią, to Virus tym bardziej. Dzięki Marce za pytanie. Michał Jurkiewicz, pytanie do Koku. Jak to jest z tą nieśmiertelnością i Freezą? Zamasów anime, trochę miałem w głowie, żeby powiedzieć ten żart, jak to jest, ale czytam dalej. Zamasów anime scalił się z niebem i przenikał w inne linie czasowe. W mandze była cała armia Zamasów. Freeza pocięty przez Trunksa na kawałki dalej żył. Smok, wskrzeszając go, przywrócił go w tych kawałkach. Czy można rozumieć, że życzenie do Smoka właśnie by tak zadziałało? To znaczy Freeza już niejako posiadał pewny rodzaj nieśmiertelności? Chodzi mi o to, że gdyby wypowiedział takie życzenie, to byłby nieśmiertelny jak Zamasu, ale niepokonany. Nadal mógłby zostać pocięty na kawałki. Co stałoby się, gdyby Trunks wszystko zniszczył? Jak zadziałałaby ta nieśmiertelność? Stałby się niebem, jak Zamasu? Czy może spędziłby wieczność jako jakiś pyłek? A może by się odrodził? Jeżeli tak, to dlaczego Zamasu nie odrodził się w takiej samej postaci, jak przed śmiercią? Ja po prostu widzę w świecie Dragon Balla pewną zasadę, że niektóre rasy mają znacznie większą żywotność niż na przykład tacy ludzie. Bo weźmy przykład Guldo. Guldo miał odcięty łeb przez Vegetę i on jeszcze sobie był w stanie gadać. Wiadomo, Guldo bardziej przypominał żabę niż człowieka, ale Freeza też bardziej przypomina jakąś jaszczurkę niż człowieka. Więc umówmy się, że Freeza mógł, jako cecha oczywiście jego rasy, mógł dysponować tak dużą siłą witalną, że nawet pocięty na kawałki był w stanie jeszcze tymczasowo utrzymać się przy życiu. W zasadzie mówię tutaj o tej scenie, w której on na początku został przecięty przez Trunksa i potem Trunks go spopielił, a kiedy był wskrzeszany, to Smok go wskrzesił do ostatniego stanu, w jakim było jego ciało, kiedy Freeza żył. Więc jeśli został wskrzeszony w formie kawałków, to oznacza, że jeszcze przez jakiś czas w tych kawałkach żył. No i oni go wskrzesili, włożyli go do tej komory, do tej kapsułki, do tej mikrofalówki, do tego czajnika i potem go zregenerowali. W przypadku Zamasu on był nieśmiertelny, więc nie mając ciała, jego ciało połączyło się, powiedzmy, z, jak to ładnie powiedzieć po polsku, the fabric of the universe, z tkanką wszechświata, z materią rzeczywistości, ze strukturą kosmosu. Z tym się połączył Zamasu. A dlaczego był w stanie przenikać przez linie czasowe? Może dlatego, że jak się połączył ze strukturą kosmosu, to tak naprawdę limit jego ciała był nieograniczony. No bo po prostu zaczął się rozszerzać na cały wszechświat i fakt, że to była jednostka, która miała dużą moc, zaczęła wychodzić poza ludzkie pojęcie. No tak to w sumie można podsumować. To, co tam się wydarzyło, wychodziło poza ludzkie pojęcie. Kacper Więciorek, pytanie do Kokoł. O, super. Jak skończysz całą serię Naruto, to jest szansa na trial, na tier listę openingów? Jest szansa, myślę, że coś takiego zrobię. Jeśli zrobiłem to z Attack on Titan, to z Naruto też zrobię. Zabawna sprawa z openingami wygląda tak, że jak siedzę sobie na przykład albo nie tyle co przy komputerze, w ogóle jak oglądam Naruto na głośnikach,
Marcia oglądała Naruto, tylko że ona mówi, że zna, ale tak kojarzy 5. przez 10. moim zdaniem, ale oglądała w dzieciństwie albo w ogóle tam w czasach liceum Naruto, więc kojarzy te openingi. I dosłownie ja się czasem czuję jaka to melodia, że jest tylko jedna nutka początkowa openingu, ja przewijam dalej i tylko słyszę z kuchni We are hunting beetle, body. Słuchawki. Ach, Bubolt, jakim cudem wszechświat Lorda Mosko brał udział w turnieju? Jak połowa składu to roboty. No ewentualnie androidy, to nie zmienia faktu, że to były 100% maszyny. Więc coś jest chyba nie halo. 2. Dlaczego wszyscy się dziwią, że ukryte zagrożenie dla Zeno Yardratanin Jimizu walczył dla drugiego wszechświata, skoro wiemy, że była możliwość zmiany wszechświatów. Może Heles też wysłała jakiegoś reksia z temu. Sam nieraz mówiłeś, że wydarzenia ekskluzywne dla anime nie przeczą logice świata. Mówię o tym, jak ten reksiu z 9 wszechświata chciał zrekrutować Freezę. Okej, 2 pytania. Pierwsze. Nie pamiętam, żeby w zasadach turnieju było napisane, że nie mogą tam brać udziału roboty. Miało być po prostu 10 uczestników. Wspomniany w zasadzie Reksio, no sytuacja z Reksiem, kiedy Free zaproponował Sidrze i Rochowi, czyli bogowi zniszczenia i Kaioshinowi 9 wszechświata, że dołączy do nich do drużyny, to tam Roch albo Sidra, już nie pamiętam który z nich, przeglądał książeczkę z zasadami turnieju. Czyli były oficjalne zasady turnieju. I każdy, najprawdopodobniej Kaioshin i bóstwa tamtych światów, uniwersów, dostały taką książeczkę. Więc jeśli Moskwa wystawił taką drużynę, 4 wszechświat, te roboty i tak dalej, to znaczy, że miał prawo. Okay? Nie łamało to zasad. Tutaj raczej to nie była kwestia tego, że zaryzykował i może się uda, może nie. No, oni raczej dostali zasady, tak jak tutaj właśnie na tym przytoczonym przykładzie widać. Ja mimo wszystko się tym Yardrataninem przejmuję o tyle, że było wspomniane, że Goku mówi, patrz, Yardratanin, trzeba na niego uważać. Nie trzeba było na niego uważać. Odpadł sromotnie i było mi wtedy bardzo przykro. Wiking, pozdrawiam Wiking. Machajcie, bo to film. Możecie zostawić lajka, bo to fajny film, tak. Siemano, tak tu przypałowy Wiking. Pytanie do Koku. Dlaczego Ziemia w Dragon Ballu ma pałac Kamiego i ogólnie Kamiego? Dlaczego nie widzimy innych pałaców na innych planetach i innych Kami? Skąd w ogóle się wziął Kami Ziemi i dlaczego ogólnie tylko na Ziemi? Zasada jest taka, i tutaj może przytoczę wypowiedź, w zasadzie tekst z Daizenshu 7, czyli przewodnika po świecie Dragon Balla, i zaraz przejdę do innych Kamich, innych planet, bo tak, w Dragon Ballu Z była mowa i widzieliśmy innego Kamiego. Mówię w liczbie pojedynczej póki co, bo oficjalnie został tylko jeden tak nazwany. Daizenshu 7. Bogowie każdej planety są wybierani spośród świadomych form życia danej planety. Dodatkowo wysyłani są pomocnicy z zaświatów, aby pomagać bogom wybranym spośród mieszkańców planety. Karin i Popo to dwaj tacy pomocnicy. Celem tego systemu jest nadzór i ochrona świadomych form życia każdej planety, a co ważniejsze, przyspieszenie rozwoju niedojrzałych, świadomych gatunków, prowadząc je ku największemu szczęściu. Służący pomocnicy, wysłani z zaświatów, mogą jedynie pełnić rolę podrzędną wobec Boga planety, w oparciu o ideę, że los gatunku powinien być powierzony samemu gatunkowi. Wydaje się to również sugerować, że planety z nieświadomymi formami życia nie są zarządzane w ramach tego systemu i dlatego są pozostawione samym sobie. To jest bardzo istotna informacja, to o czym tutaj Daizenshu 7 pisze, ponieważ to nam odpowiada, dlaczego na przykład na planecie Babarian nie było Kamiego, który mógłby tych Babarian ogarnąć. Dlaczego Gołasu i Zamasu musieli lecieć tam osobiście i sprawdzać, co jest 5, bo to nie była rasa, która mogła spośród własnych mieszkańców wystosować jednego kandydata na objęcie tak ważnej roli w tej hierarchii boskiej, bo oczywiście mamy też jeszcze zaktualizowany obrazek z Chosenshu. Chosenshu wrzuciło ten obrazek w 2013 roku, jak jeszcze Zeno i tak dalej nie było, ale potem on został zaktualizowany, mamy tutaj hierarchię bogów, gdzie na samym dole mamy Kamich. I tak naprawdę jest tutaj napisane, że mamy w liczbie mnogiej planetarnych bogów. To, że na tym obrazku jest tylko i wyłącznie zwykły nasz Kami i jego przyboczny Popo, to nie oznacza, że to jest jedyna planeta, która takich bogów ma. I teraz przejdę do odcinka 20 Dragon Ball Z, gdzie Kaio, północny Kaio, trenując Goku, i to też była ta sekwencja wydarzeń, gdzie Goku trenował właśnie u niego, mieliśmy trening Piccolo, w zasadzie znęcanie się Piccolo nad Gohanem, czyli oczekiwanie na przelot Vegety i Nappy. Kaio czy wymyśla tę historię, czy nie? Na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, bo z jednej strony Kaio wiedział o Freezie,
ale z drugiej strony mógł nie chcieć mówić Goku o Freezie, bo wiedział, że jak powie, to Goku pewnie będzie chciał z nim walczyć. Widzieliśmy to na Namek. Goku mówił, że chce walczyć z Freezą, a Kami mówił nie walcz z Freezą. Więc może specjalnie wymyślił taką historię, a może nagiął trochę rzeczywistość, ale o czym mówię? O tym, że planeta Vegeta, która wcześniej była oczywiście planetą Plant, też miała swojego Kamiego. Znamy oczywiście historię Saiyan i Cufulian. Cufule byli zaawansowaną rasą, która oryginalnie zamieszkiwała planetę Plant. Tam się pojawiła mała liczba Saiyan, którzy na początku byli w znacznej mniejszości. Saiyanie oczywiście uciekli ze zniszczonej planety Sadala, no ale z czasem wyszło ich niemiłe zachowanie i Cufulianie zostali wybici. I to, co jest ciekawe w tej legendzie, o której opowiada Kaio, planeta Vegeta wedle jego słów miała swojego wszechmogącego, ale nie mógł, i tutaj już cytuję, nie mógł już dłużej znieść zła czynionego przez Saiyan, więc wykorzystując swoją moc sprowadził deszcz meteorytów, który zderzył się z planetą Vegeta i sprowadził na nią zagładę. Więc jest to historia, która w pewnym sensie może mieć sens, ale z drugiej strony jak się przyjrzymy temu, to w ogóle nie ma sensu. Dlaczego może mieć sens? Bo to się zgadza z tym, o czym mówi Daizenshu 7, czyli planety, na której mamy świadome rasy, spośród tego gatunku, świadomych kosmitów, no z naszej perspektywy Cufulianie i Saiyanie to są kosmici, jest wybrany jeden przedstawiciel, który dogląda całej rasie, żeby ona się mogła rozwijać i żyć w szczęściu. Jeśli Cufulianie żyli na początku sami i byli już wtedy zaawansowani, to nie ma powodu, dla którego nie mieliby mieć swojego Kamiego, no bo byli na takim poziomie, że można byłoby jakiegoś przedstawiciela gatunku na taką rolę wysłać. Natomiast po tym, jak pojawili się Saiyanie, być może Kami został zabity. Być może nie żył on w takim pałacu jak na Ziemi, być może żył on na Ziemi, w sensie na powierzchni, i też mógłby zostać zabity przez Saiyan. Oczywiście to się nie zgadza z tą legendą, ale ta legenda się w ogóle nie zgadza z tym, co znamy, bo tutaj Kaio sugeruje, że to Kami Vegety zesłał deszcz meteorytów i zniszczył planetę Vegeta. To Frieza zniszczył planetę Vegeta i tam nie było żadnego deszczu meteorytów. I z zupełnie innego powodu planeta Vegeta została zniszczona. Więc być może Kaio wykorzystał prawdziwą historyczną postać, jaką był Kami planety Vegeta, być może jeszcze wcześniej planety Plant, i wymyślił tę historyjkę, żeby pokazać Goku, jak to było, żeby Goku trochę zrozumiał, ale nie do końca wiedział wszystko, no bo gdyby się dowiedział o potężnym Freezie, w tamtym etapie historii wiadomo, że to jeszcze nie było napisane, ale mówię tutaj jakby w uniwersum. Może Kaio trochę pomieszał tę historię, no bo przecież mieliśmy historię Yamoshiego. Ja wiem, że to też są jeszcze dalej napisane historie z naszego punktu widzenia, ale jeśli mielibyśmy to połączyć, to ma trochę sensu, że Kaio mógł też coś o tym słyszeć. Oczywiście w Battle of Gods Kaio mówił, że nie do końca zna tę legendę, ale też mógł lecieć w kulki, więc w przypadku Yamoshiego mieliśmy grupę tych dobrych Saiyan, którzy się chcieli przeciwstawić tym złym Saiyanom. Może było tak, że tym Kamim planety Vegeta w tej opowieści był Yamoshi. W sensie, że nie Yamoshi oryginalnie był Kamim planety Vegeta, tylko że w głowie Kaio te dwa pomysły się po prostu połączyły w taki sposób, żeby wymyślić historyjkę, którą Goku kupi. Tak czy inaczej, jakkolwiek by nie było, jest jeszcze jeden przykład postaci, która była nazywana takim strażnikiem. Nie wiem, czy to jest faktycznie Kami, czy nie jest to Kami. W filmie Gniew Smoka, czyli oczywiście ten film z Hirudegardem i Tapionem, mamy takiego strażnika planety Konats, czyli tych Konatsan, który przeciął Hirudegarda na pół. Nie wyglądał on specjalnie wyjątkowo, ale w sumie wpisuje się to w tę definicję, że Kami jest wybrany spośród tubylców, więc to, że na Ziemi był to Nameczanin, no trudno. Na początku Dragon Balla mieliśmy różne postacie, które sobie chodziły w tłumie. Były to nawet jakieś zwierzęta, więc nikt nie zwraca uwagi na to, że jest to Nameczanin. Ale tak naprawdę odpowiedz sobie na pytanie. Czy znamy dobrze inne planety w świecie Dragon Balla w siódmym wszechświecie, oprócz na przykład planety Namek, gdzie można powiedzieć, że takim Kamim jest guru, to nie jest dokładnie to samo, ale być może, skoro Popo i Karin są zesłani z zaświatów na jakąś planetę, żeby pomóc Kamiemu, to może jest tak, że te planety, które są bardzo dobrze rozwinięte, albo inaczej, gdzie nie ma potrzeby rozwijania ich bardziej, pomagania im, tak jak na przykład Namek, tam nie ma potrzeby wyznaczania Kamiego. Jest guru,
który własnoręcznie odrodził całą populację po tym kataklizmie i być może ktoś wyżej postawiony stwierdził, że oni nie potrzebują Kamiego, mają guru, wszystko jest git, dobrze chłopaki robią. Mamy jeszcze planetę Sirial, gdzie też Kamiego niby nie ma, ale sytuacja na tych planetach, które są troszeczkę bardziej pokiereszowane historycznie, może nie ma po prostu miejsca na to, żeby wyznaczyć Kamiego na takich planetach, no nie? Idziemy dalej. Shinutsu Art MMM. Cześć Adachon, zastanawia mnie, po co Piccolo są czułki. Używał ich kiedykolwiek w jakimś celu? Strzelał, to na pewno. Podczas walki z Goku bodajże na 23. Tenkaichi Budokai strzelał z tych czułek. Jeśli robił promień ubraniowy, to z tego co pamiętam, to on robił tak, więc niepotrzebne mu były do tego czułki, ale wydaje mi się, że czułki mogą mu służyć do albo magicznych jakichś umiejętności, albo może do telepatii. Postacie w Dragon Ballu są w stanie używać telepatii, być może Piccolo jest mu łatwiej używać telepatii przez to, że ma takie antenki. Tak naprawdę jeśli chodzi o kwestię designu, no to podejrzewam, że chodzi tutaj o ślimaka. No, Nameczanie pochodzą od ślimaków, a ślimaki mają takie oczy wystające na takich antenkach, więc podejrzewam, że po prostu Toriyama, projektując Nameczan, dodał te antenki, żeby nawiązywało to do ślimaka bez jakiegoś specjalnego celu. Ale tak, Piccolo używał tych antenek, a jakie są dodatkowe efekty? Czekam na wasze propozycje w komentarzach, może macie jakieś zabawne pomysły. Pablo Juanito Estevas. Hola amigo! Pytanie do Kokol. No super. Na turnieju podczas przemiany Gohana Kaioshin zdołał okiełznać moc SSJ-2, żeby Yamu i Spopowicz mogli skraść energię Gohana. Co się później okazało, że jest o wiele słabszy od naszych Z-Fightersów, więc nasuwa się pytanie, jak działa moc Boga, że w walce nie jest zbyt mocny, a mógł powstrzymać wiele większą energię od siebie. Wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja jak na przykład z Chaozu w Dragon Ball Super w fillerze. Tak, wiem, że to jest filler i wiem, że to jest Dragon Ball Super. Niektórzy powiedzą, że teraz herezję rzucam. Ale Chaozu był w stanie telekinezą przez chwilę przytrzymać Goku. Ja bym porównał to do sytuacji, w której na przykład stoi przed wami człowiek, który waży 150 kg. I wy na przykład ważycie 50 kg. Waszym zadaniem jest ruszyć go i po prostu wbiegacie w niego z pełnym impetem. I w tym pierwszym momencie uderzenia ta wasza skumulowana energia jest w stanie go najbardziej jakby popchnąć. Ale potem jak on się zaprze i pchacie go dalej, no to już nie jesteście w stanie go ruszyć. Więc zmierzam do tego, że Shin prawdopodobnie był w stanie w tym jednym ułamku sekundy unieruchomić Gohana na ten krótki moment, żeby Yamu i Spopowicz go schwytali, zabrali jego energię i potem sobie odlecieli. Shin nie był w stanie Gohana trzymać tak przez godzinę, tylko po pierwsze wziął go z zaskoczenia, po drugie tą swoją, podejrzewam, całą energię skupił na tym, żeby Gohana przytrzymać w jednym momencie, bo to po prostu wystarczyło. To była sytuacja dynamiczna. Ja kiedyś podawałem przykład. Gdybym walczył z Pudzianem w klatce, ale Pudzian nie chciałby ze mną wygrać, tylko się dawał, to też dałbym radę go pokonać. Założyłbym mu dźwignię i już, nie? To nie jest kwestia tego, że poziomy mocy decydują o tym, kto wygrywa. No trzeba też z tego poziomu mocy w jakiś sposób skorzystać. Cyzio, pytanie do Koku. Nie wiem, czy temat był, ale czy możemy domniemywać, że Tapion jest Glindem? Pomimo tego, że Tapion jest przedstawiany jako mieszkaniec planety Konac, trzeba przyznać, że jego wygląd bardzo przypomina Glindów. W obliczu informacji, jakie mamy po Dragon Ball Daima, Glindowie udali się do świata zewnętrznego, ale chyba nie było mowy, że wszyscy zostali bogami światów. Przykład Zamasu, Kibito, którzy byli uczniami. Może zatem taki Tapion osiedlił się na Konac, ale nadal wywodzi się z drugiego świata demonów. To mógłby być dość ciekawy wątek, dzięki któremu można byłoby wprowadzić Tapiona do kanonu. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Dzięki za pytanie. Ciekawa myśl i też zgadzam się z tym, że Tapion wygląda podobnie do takiego Shina, ale to jest raczej kwestia podobnych elementów designu. Jeśli spojrzymy sobie na to backstory Hirudegarna, Tapiona, Minoti i tych wszystkich osób zamieszanych w tę historię, to widzimy tam przedstawicieli tej rasy, którzy mają cechy wspólne z Tapionem, chociażby podobny kolor skóry, szpiczaste uszy, częściowo nawet podobny kolor włosów, generalnie ubiór i jakąś taką posturę ogólnie pojętą. Więc ja bym powiedział, że Konatsanie, aplikując już nowe zasady świata Dragon Balla, te przedstawione w Dragon Ball Daima, to jest też rasa, która oryginalnie mogła pochodzić z Królestwa Demonów. Może, ale nie musi. No bo pamiętam, że jak się Dragon Ball Daima pojawiło, pierwszy odcinek, to były pytania, czy taka postać jest z Królestwa Demonów, skoro masz pieczaste uszy, czy to może być z Królestwa Demonów? No ja mówię, nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale każdy kwadrat jest prostokątem, Więc nie wszystkie postacie, które mają szpiczaste uszy, muszą koniecznie pochodzić z Królestwa Demonów. Ale ci, którzy pochodzą z Królestwa Demonów, mają szpiczaste uszy. W przypadku Tapiona i całej rasy Konatsan może być różnie, bo tak naprawdę ta historia pojawiła się tylko w
niekanonicznym filmie kinowym, takim, który nie łączy się powiedzmy z tą historią, którą obecnie śledzimy w Dragon Ballu Super. Może było tak, jeśli miałbym dopisać jakąś historię, że jakiś glint, który nie był przypisany do roli Kaioshina, faktycznie na początku mieszkał w Królestwie Demonów, potem osiedlił się na jakiejś planecie, albo grupa glindów osiedliła się na jakiejś planecie i po jakimś czasie być może skrzyżowali się z inną rasą i powstała taka krzyżówka. I te elementy przypominające glindów, właśnie szpiczaste uszy, czy nawet fryzury, to może być coś, co zostało po nich odziedziczone, ale to nie są glindowie, więc to nie są też postacie, które są w stanie żyć przez wiele lat, czy są w stanie obejmować jakieś boskie stanowiska. Tylko i wyłącznie domniemywanie moje. Adrios, pytanie do Koku. Na kanale Overnight 1000 pozdrawiam Maćka i ostatnio wrzuciłem wczoraj, jeśli dobrze to zmontuję, to jest wczoraj dla was, czyli w piątek podcast. Każdy ma teraz podcast. Ja to nazwę nadal rozmową, ok? Żeby nie było. Rozmowa na moim kanale. Prawie 2 godziny. Polecam wam sobie obejrzeć. Mam nadzieję, że wam się spodobało, tym, którzy oglądali. Na kanale Overnight 1000 wczoraj przy okazji rozmowy, stary komentarz. O anime na początku XXI wieku wymieniłeś m.in. Digimony. Strasznie mnie to połechtało, bo to jedna z moich ulubionych animacji z tamtych lat i uważam ją za strasznie niedocenianą, żeby nie powiedzieć zapomnianą. Jak ją wspominasz? Czy oglądałeś kolejne serie, czy tylko te, co była puszczane na Fox Kids? Pozdro. Nie pamiętam nawet, na jakim to było puszczane kanale i to jest jedna z tych sytuacji, kiedy ja mogę powiedzieć, że w sumie wiem, jak czują się Diemono, to lek na receptę stosowany w leczeniu Digimony wpisałem, chyba nie rozumiesz? Digimons. Digimon, aha, to Digimon. Fox Kids Jetix. No właśnie, ja tak kojarzę, że miałem Jetixa, to cholerstwo jest to przez Toei robione, to ciekawe. Przyznam się wam, że widziałem parę razy, może nawet paręnaście, może nawet parędziesiąt razy Digimony w telewizji, tylko że wiem, jak się czują teraz osoby, które na przykład mówią, że no, kojarzę tego Dragon Balla, gdzieś tam leciał w telewizji, ale nie pamiętam, co tam się działo. To ja tak mam z Digimonami. Kojarzę, że był ten pomarańczowy, który trochę ział ogniem jak taki Charizard, ale w ogóle nie wiem, o co tam chodziło. Nie wiem, na czym to polegało. Wiem, że były jakieś też zabawki, czy to były kapsle, czy to były jakieś naklejki, być może to były kapsle w sumie, a może nawet nie kapsle, kapsle były z Yu-Gi-Oh! Jakieś zabawki na pewno gdzieś tam przewijały się z tych Digimonów, ale w ogóle nie znam żadnego imienia postaci. Jedyne, co pamiętam i to nawet tak przez mgłę, no wiem, że taka postać jest. Ten potworek taki główny, ten pomarańczowy smoczek, który chyba on zieje ogniem, nie? Więc w ogóle nie wiem, o co tam chodzi. Mimo wszystko, no jakbym nawet chciał powiedzieć, czy to mi się podobało, czy nie, to nie jestem w stanie tego zrobić, więc oczywiście mogę ci połechtać jeszcze bardziej twoje ego, czy cokolwiek ci tam mogę połechtać, mówiąc, że super, Digimony pięknie wspominam, ale to byłoby nieszczere, więc może kiedyś nadrobię, bo z tego, co teraz sobie przeczytałem, to nie jest aż tak długie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, wiecie, co macie robić, możecie zostawić lajka. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeśli jesteście na telefonie i macie możliwość podbicia tego filmu, również to docenię. Ok? Dzięki za wszystkie komentarze, czekam na kolejne. Bez was nie ma tej serii, nie ma mojego kanału, bez was nie ma mnie, bez was nie ma nagrywania, bez was też nie ma Kokła. Czekam na wasze komentarze z pytaniami, z przemyśleniami, do czego Piccolo służą antenki, co wam na sercu leży. Ja się rozbieram, bo w sumie ta koszula nie przepuszcza powietrza i na plecach mam napisane Batman, ale powiem wam tak, założenie tej koszuli to było raczej bad idea. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.